Hejka, Tulenka, super, że jesteście. Zapraszam was na kolejny. Witam wszystkich serdecznie tej pięknej nocy w Lublinie. Radio 69 FM. Jojojo. Ze mną po stronie pasażera znajduje się Olek. Tak, Bekut. O, przepraszam, nie zapiąłem pasów, już je zapinam. Gotujcie się na jazdę bez pasów. Jazdę bez trzymanki. O, No i co, o czym mówiliśmy? Mówiliśmy o tym, o zajebistej niespodziance. tak jest. A dokładnie HBO. HBO Go. Tak jest. O placementach, można powiedzieć, Filmowych. a dokładnie lokowaniach muzyki, bitów w serialach, filmach i tak dalej. Czyli nie trzeba robić muzyki filmowej, żeby robić muzykę filmową. Ty, no nie głupie, nie? No coś w tym jest, jeśli będą twoje rzeczy licencjonować, to ta prawa wykonawcze i prawa pośrednie Prawa pokrewne. w każdym licencjonowanym utworze. Tak jest. I to jest wykład, nie? Profesor Norbercik. Jakby notatki robię. Każdy z długopisem ogląda. Jojo. Dobra, no to na czym to polega? No, dostajesz informację, że masz chętny track. Znaczy masz chętnego tracka. No tak, no masz fajnego dystrybutora, który ogarnia promowanie twoich treści, które wrzucasz do radiostacji, do firm, które się zajmują lokowaniem, produkcji i tak dalej, Czyli nie? na przykład to jest Agora. No powiedzmy Agora, w której teraz wydajemy i na razie jest zajebiście w porządku i dynamicznie to chodzi. I pofarci ci się i będziesz miał sytuację, by móc negocjować placement lub twój menadżer będzie negocjować, jeśli masz menadżera. Tak jest. Teraz telefon właśnie w sprawie producentów. I co? I tyle, nie? I negocjujesz. I utwór się pojawia, dogadujecie się za całość praw, bo jeśli dajesz samodzielnie muzykę i korzystasz tylko z dystrybutora, nie jesteś pod kontraktem jakiejś wytwórni, więc prawa pokrewne i prawa wykonawcze, czyli te dwie części praw, które licencjonuje się w utworze, należą w 100% do ciebie, czyli zgarniasz całą kwotę. Tak jest. A średnie kwoty teraz z takich placementów typu, wiecie, produkcje Netflixa, HBO, jakieś duże filmy kinowe. Tak okolice za pełne prawa można powiedzieć 15-30 tysięcy, w zależności od popularności utworu. I oni dostają ekskluzywne prawa do tego utworu? Nie. No to są licencja niewyłączna, nie? No właśnie. Czyli po prostu jako jedni z licznych mają możliwość wykorzystania tego utworu gdzieś tam, nie? Czyli lepiej pchać w muzykę filmową, a nie opylać bitki raperom za 200 zł. No jeśli ta muzyka jest pożądana przez domy produkcyjne, które się zajmują produkcją filmów, no to się opłaca, no. No jeszcze do tego wpadają za X-y, nie? Tantiemy z odtworzeń, ze sprzedaży biletów, jeśli film jest w kinie i takie tam. Widziałem jeden komentarz pod ostatnim filmem, że gość się pytał ciebie, co to jest ten ZX cały. No, tylko jeszcze zbieram trochę te komentarze, nie? By zrobić zbiorczy odcinek, by po prostu wszystkim odpisać na pytania, znaczy odpowiedzieć na pytania. Q&A. No, więc do tego wrócimy, nie? No bo to też jest długi temat, więc muszę sobie go ładnie rozpisać w tym Idziesz z telefoniku. GoPro do stacji? No, wyblurujemy najwyżej. Ja sobie, no, kupię jakiegoś petka. Tyle, nie? Ciekawe, czy krystale tutaj mają. Crystal Meth. No. Co, idzie ze mną? No właśnie mogę przejść, ale nic tam ze stacji mnie nie trzyma. Jo. Diabelskie ceny na tej stacji. Nagrywa się.
Dobry wieczór. Krystale macie? Papierosy takie? Papierosy, krystale. No. Nie. Ocy, smoki, biusy. Takie. To może tego Nowobara? Tego smoka? No coś takiego. Próbowałem. A to jaki smak jest? Powiem wam, że nie mam pojęcia. O, blueberry, dobra. No spoko, może być. To będzie 29 zł, 99 Kartą. Dziękuję. Teraz już zostałem prawdziwym vlogerem, nie? Tak. Idziemy na wszystkie baba. Jo. O, będę musiał to zblurować. By mi kurwa, wiesz, gangbang 2117 nie rozjebał samochodu. Oj, przecież masz jeszcze 3, to co? się martwisz. Dobra. No i na czym rozmowa stanęła? No coś tam prawa wykonawcze. Ups, nic nie słyszeliście, nie? Tutaj prawa autorskie. Niestety nie możemy muzyczki słuchać, musimy puszczać tylko naszą. Co prawda nasza jest o wiele lepsza niż ta w radiu. Nie chcę się chwalić, ale takie są fakty, nie? Właśnie, ludzie zaczną radio słuchać, jak naszą muzykę zaczną. Także róbcie dobrą muzykę, żeby brali do filmów, bo będzie dobra kasa. No w ogóle bycie producentem, nie? Jeśli ktoś zaczyna od bitów, to jakby początek przygody muzycznej, zaczynając od bitów, jest zajebiście rozwojowy z potencjałem później na przejście w inne branże, nie? Tak jest, bo dużo Czyli- typów bitów jest, że tak powiem. Słuchajcie, możecie pójść na stok, możecie robić stokową muzykę, możecie robić licencjonowanie pod filmy, możecie wydawać swoją muzykę po prostu i ludzie ją będą słuchać, albo wasz dystrybutor będzie w stanie zapewnić wam kontakty i placementy właśnie w filmach, tak jak mówiliśmy wcześniej. No jest naprawdę dużo opcji, nie? Już nie mówiąc, że możecie oferować usługi i tak dalej, ale to podstawa taka, nie? Wiesz, typu mix, wiesz, produkcja, ghost producing, No tak. jak te Hindusy, nie? Ghost produkcję dla DJ-ów robić. Czekajcie, zobaczcie, Fiverrze, nagrywa. czy jak to się nazywało? Nagrywa się, no. Bardziej się spodziewałem mojego pierwszego placementu, wiesz, jakiegoś artysty, ale w filmie też spoko. No, jak na tyle lat, nie? Co tam robimy razem już. No a to się farci, nie? Niektórym się farci, niektórym się nie farci. Niektórzy są stworzeni do placementów, a niektórzy nie. Chodź, jeszcze wszystko zacznie. Tak. Będzie lubelskie Detroit. Też. Tak. Ale nie zapraszajmy jeszcze. Jo, najlepszych raperów. A, jest Lubelskiego. snippet wleci tutaj teraz. No. Ty, bez czapy mogę wkleić. To co z Hubertem nagrałem. Ja. Nie no co, to będą się śmiać z nas jak z Grand Connection, nie? Że wiesz, że będziemy p***ć poważne rzeczy na poważne tematy, będziemy obrażać raperów, później wrzucimy nasz kawałek, a kawałek będzie bardziej nie niż oni. I co? Mądre rzeczy gadamy, ale no muzyka też nie jest zła, no. No kurczę, no... Wszystko może być lepsze, Tak, ale... zdecydowanie. Też. Ale się staramy, nie? Ja to robię, ty się starasz. No czekaj, stop start. Jak zawsze. Poliłem tego kiepka. No te smoki też takie coś średnie. No też trochę takie cierpkie. Ale jak nie ma tego... jak to się nazywa? Krystala, to chyba dobra alternatywa jest. No jak wiesz, jak nie krystal, to kurwa brak, nie? Jo. Family friendly content. No to nie, no, w ogóle nie zachęcamy do brania narkotyków. Próbować. Nie wstawiaj tego. Dzieci oglądają nas. Czekaj, muszę sprawdzić, że mam te woreczki strunowe, nie? O, dobrze, nie mam żadnych woreczków, jest w porządku. No i jest godzina po północy. Bo No i taki króciutki odcineczek sobie zrobimy, no bo Olek przyjechał z Zamościa, tak? tak jest, prosto. Jo. z Zamościa. Więc jest taka okazja. Na sesja okazała się być bardzo udana. Elegancko. Będzie lepiej. Co tworzyłeś? Nie, mogę? No dawaj, bo ja muszę, wiesz, co bucha. Co? Tak, co bucha muszę, bo się uduszę.
trafił ci się kiedyś zepsuty giep? No, się trafił. No tak, znaczy są takie niektóre, co te grzałki mają jakby albo nierówno nasączone, albo palisz, nagle czujesz spaloną grzałę i tak nie chodzi, nie? Ja miałem taki, co w ogóle się nie odpalał, nie? A, no to widzisz, ten to ja jeszcze nie. No teraz... To ja muszę gościowi napisać SMS-a, że kasę mu zostawiłem. By się nie zdziwił tam, nie? Albo pracownik przyjdzie, albo ktoś mu zaje... Dankeschön. Ty, no ładnie pachnie. Pachnie ładnie. Elegancko. Ty, ale mówili, by epetów nie palić na wizji, bo to Kto tak gada? Monte. Oj no kurwa. No sorry, no wytnie. kurczę, mogę cygaro palić, nie? Ale to wiecie, to później samochód całym zapachem, no wiecie o co chodzi. Też mówiłbym, podkładał tą muzyczkę Andrew Tate'a, ale słuchajcie, jak zaczniemy poważne tematy z konkretami, gdzie kochani menadżerowie zaczną przeglądać moje relacje bardzo aktywnie i artyści, to wtedy taką muzyczkę będziemy podkładać do ciekawszych tematów. Ty, a może jakiegoś loda chcesz z McDonalda? Dobra, za późno. Więc na razie, póki nie dotykamy konkretnych tematów, to O, co taka na ciebie? chillujemy i sobie jeździmy. Ty, może porozmawiajmy o twoich niedoszłych placementach, nie? Może nie przypomnisz, u kogo miałeś mieć placementy i które nie wyszły. Bo pewnie dużo było, oprócz Szczyla, nie? Bo ze Szczylem dużo tam No to kawałków właśnie, było. To pamiętam, to miałem właśnie przytoczyć, bo tak to stary nie pamiętam. Ty, ale on zajebiste rozkminała content. Dla ludzi, którzy to oglądają, że będę po prostu prewki wstawiał utworów, które mają po 2 lata i wiem, że nie wyjdą. Później, wiesz, się oburzy, to wyciszymy te fragmenty, co ty na to? Oczywiście, to oczywiście tak żadny podziw stronę Szczyla, nie? Szczyl jako jeden z mniejszych artystów tutaj zajebisty jest do współpracy jakoś, fajnie nam się zawsze gadało, fajnie się rozumieliśmy i bardzo ludzki człowiek, nie? Więc... No i k***a dostałem shoutout w Lublinie na koncercie ze sceny. No, więc to się ceni. No to śmiesznie się potoczyło kurwa wtedy na tym starterze, nie? No, właśnie, bo nie każdy wie, jak to się stało, że No Lyrics złapało placemencik starterowy, a dokładnie utwór Toast Szczyla z Agatką. No opowiedz, nie, jak to się stało, bo to nie jest w pełni moja zasługa, nie? Bo ja zobaczyłem, że ma ten. Na starterze jest Szczyl, a już wcześniej gdzieś tam kojarzyłem w ogóle. Szczyl był pierwszą osobą, co jakikolwiek beat ode mnie kupiła, nie? No to napisałem do ciebie, że mam kontakt do właśnie takiej osoby, która jest na starterze. Trzeba tylko bitki podesłać. No i resztę to historia w sumie. No i tak poszło. A słuchajcie, jeszcze fajne są tematy ze Szczylem. Utwór starterowy z Fukajem. Pamiętasz, jak to się nazywało? I z Fukajem ten track. Taki Nie to podwójny. Nie pamiętam. No ale oni byli chyba tam wtedy najlepsi, że tak najbardziej najgłośniej. No jo, no ten starter to była taka edycja, k***a. Tam był utwór Banda, nie? Szczyla. On zajebiście poleciał. Idealnie się strzelili w czasy z klimatem i tak dalej, nie? Capture i wczoraj to było. O, Capture i wczoraj. I powiem wam, a propos, tam jedna osoba mi zadała pytanie, ale też w kolejnym odcinku odpowiem tak konkretnie. Będę przeklejał wasze pytania z nikami. Będziemy sobie rozwijać te tematy tak dokładniej. Ale osoba się mnie zapytała, co trzeba zrobić, by jakoś tam z tych bitów sobie żyć i czy kluczową wartością w produkcji jest jej jakość, nie? Jakość miksu bitów i tak dalej. To ja wam powiem tak, że ten utwór właśnie Szczyla, Capture wczoraj, powstał w ten sposób, że podesłał mi, nie, to północ gdzieś była, podesłał mi, tak jak moi podsyłają bity po prostu do oceny, nie, jakieś tam swoje prewki i ja tam kiedyś jeszcze bardziej mówiłem, co tam poprawić i tak dalej. I podesłał mi Michał Lis, który jest producentem tego utworu, właśnie podesłał mi beat w jakiejś tam wersji i ja od razu mówię tak, że dla Szczyla to jest beat 100% idealny, nie? Robię szybki forward na Messengerze, Szczyl akurat nagrywał, tam ze swoim znajomym jeszcze w szafie, co nagrywali i mówi zajebiste mordo, nie? I nagrał od razu na tym track.
I tak powstał utwór, nie? Więc teraz odpowiedź na pytanie, nie? Co się liczy w tym wszystkim? A liczą się kontakty, liczy się wyczucie, jaki beat dla artysty będzie dobry i liczy się vibe, bo w bicie żaden raper nie będzie sprawdzał, czy basik zajebiście i tak dalej. No tak, Raper ale... tylko zwraca uwagę na to, czy bicik bangla melodycznie, czy może położyć swoje wokale na nim. No tak, ale słuchaj, jak ekstremalnie polecisz stary i ten mix będzie naprawdę pokakafowy. Tak, to będzie ale słabo, prawda nie? jest taka, że jeśli chodzi o produkcję bitów, to miks w większości jest współzależny od kompozycji bitu. Jeśli kompozycja bitu jest dobra, jeśli melodie się dobrze rozkładają, to Urbański miał bardzo dobry film na ten temat na swoim YouTube. Myśleniu pasmowym, coś takiego chyba, myślenie pasmowe, czyli ocenianie, czyli umiejętne po prostu układanie instrumentów, częstotliwości tych instrumentów w aranżu, nie? By nie na... wiesz, 10 No tak, jakichś tak, synthów, layerować i tak dalej, tylko po prostu... Sound selection dobry, dużo Tak, robi. sound selection, wypełnienie pasm odpowiednich, niskie, średnie i wysokie i wtedy mix się dobrze klei. No sound selection w bitach to jest prawda. Tak naprawdę, wiecie, jest poradników na necie, jak zrobić, by kick bardziej jak zrobić, by 808 było bardziej tchump, nie? I tak dalej, nie? No tak, Takie ale rzeczy. to wszystko trzeba, musisz być po prostu adaptywny cały czas. Da, no. Do każdego bitu inaczej podchodzić. No dokładnie i Bo nie ma do tego 90%, sposobu, kurwa, 90% to jest sound selection. Jeśli wybierzesz dobry sample 808, chociaż niektórzy na przykład sobie kręcą 808, ja się przyznam, że kręciłem przez pewien okres czasu 808 w takim pluginie Sublab, coś takiego. Zajebisty plugin był, tam takie presety były fajniusie. I można też tam swoje dźwięki wrzucać, nie? Jo. Ale prawda jest taka, że sound selection z one-shotów, bo każdy używa one-shotów, jeśli chodzi o 808, perki i tak dalej, to jest 90% sukcesu, nie? W produkcji bitu. Tak samo też kiedyś jakoś, i teraz pewnie też popularne jest używanie one-shotów melodycznych, nie? Wrzucanie do samplerów z jakichś paczek, dźwięków, nie wiem, fleta, jakichś synthów i tak dalej, nie? Zamiast używania czystych syntezatorów. No tak, wiesz, no to nie musi być od ręki wszystko robione, to przecież liczy się efekt finalny tak naprawdę. No jo. Jak do tego dotrzesz, to już nie jest za bardzo istotne. Liczy się, żeby było zajebiste i vibe ten był. No vibe jest najważniejszy w bitach. No, niektórzy na początku ludzie, jak się uczą szczególnie, strasznie przykładają uwagę do miksu, wiesz, do brzmienia takiego, że to ma na i tak dalej. A prawda jest taka, że melodia jest... No właśnie, no ja Ciebie też znam, jak Cię wziąłem z grupek, to wziąłem Ciebie, bo zajebiste te miksy robiłeś na bitach i te filmiki, tak wiesz, nie ten kick. Melodia to jest wszystko, raper patrzy na melodię, raper patrzy, czy beat vibe'uje i no wiadomo, jeśli zrobisz jakiś dziwny pattern perki, nie? Po który się nie da nawinąć, jest trudno po prostu jakoś wyczuć rytm, no to będzie nie? No tak. Najlepiej spróbować samemu sobie nawijać. Jak masz się poczuć rytmu, to jest prawda, jo. Jakiśkolwiek freestyle, nawet jakiś na Chopinie, ale będzie... No cokolwiek, wiesz, możesz nawijać suka, coś tam, nie? Nawet w głowie sobie nawijać, jeśli w głowie ci się beat klei, to jest sztos. Albo korzystać z akapeli, ja mam bardzo dużo paczek różnych akapeli, nawet nie mówię polskich, nie? Nawet funkowe akapele, cokolwiek, takie wycinki, nie? I postawiać sobie i pod to robić. Ale lepiej myślę i tak samemu coś próbować, nie? No to też rozwija, bo wtedy bardziej masz pogląd, jak raper mógłby nawinąć, nie? Jest to prostsze dla Ciebie do zrozumienia, jak wokal się rozkłada na Twoim bicie. No i też patrzysz sobie, jak nagrywasz nawet to, czy w ogóle jest miejsce na ten wokal. No bo tu też ludzie nawalą często dużo instrumentów, mają melodię, kontrmelodię, trzecią kontrmelodię do kontrmelodii, nie? 5 layerów. Tak, layerów i kminią czego nikt nie chce moich bitów, nie? No, a prawda jest taka, że prostota w bitach jest najważniejsza, wiadomo. Znaczy, prawda jest taka, że jeśli jesteś w stanie zanucić melodię z bitu swojego, to znaczy, że ta melodia jest dobra, a jak nie jesteś w stanie jej zanucić, czyli jest zbyt skomplikowana i tak dalej, no to wiadomo. To niestety duża szansa, że przesadziłeś troszkę i warto uprościć to, co zrobiłeś, by to było bardziej zdatne właśnie do położenia wokali i... No wiecie, wokal i głos to też instrument, nie? On musi podążać za linią melodyczną bitu zazwyczaj, więc jeśli linia melodyczna jest skomplikowana, to nie jest to takie łatwe, nie? A będzie mu ciężko po prostu nawinąć, nie? Jo. Dużo też raperów nawija pod samą Czekajcie, perkę, co ale zrobimy? rytm
No to już też jest raczej ciężko. Niby da się pod wszystko nawinąć, nie? Jo. A też kwestia miksu zależy na jakim poziomie jest ta osoba, co zadała. A, no i pytanie. pamiętajcie też, że jak wy sobie zajebisty master chain na waszym bicie, nie? Który wykręci wasze brzmienie do poziomu amerykańskiego bangera, to i tak w momencie, kiedy beat zostanie użyty przez artystę i wyślecie ścieżki, to inżynier dźwięku i tak zmiksuje całkiem inaczej niż wy mieliście to w głowie, nie? Tak. I to jest klasyka gatunku. Musiałem mierzyć też przy swoich produkcjach, które robiłem, że te bity moje, które ja sobie w głowie jakoś ustaliłem, jak one mają brzmieć, jakie są poziomy, levele i tak dalej, jaki instrument jest na froncie, co gra i na czym się skupić, to i tak artysta, inżynier poprzestawia to tak jak chce, więc naprawdę Tak. nie ma co siedzieć nad miksem, tylko jest kwestia... Przyzwoite było. Tak, kurwa, by było też. przyzwoite i tyle, i melodycznie się wszystko zgadzało. Klimat jest i tak najważniejszy. Jo. No i nie ma złotego sposobu, wiesz, ja się łapałem na tym jak zaczynałem, że szukałem złotego sposobu na mix, na melodię, wiesz. No nie ma To nie ma, niestety. tak idziesz, raz zrobisz same melodię, raz samplujesz, raz sflipujesz wcześniejszy beat, co zrobiłeś. No nie ma tego złotego sposobu. Raz się zacznie od perki, raz się zacznie od basu, raz się zacznie od melki, no. Muszę sprawdzać, czy się nagrywa. No wiesz, by nie było, że się nie nagrywa. No to i tak nie wiadomo, czy to użyjemy. O, nagrywa się zajebiście. Często jest, na początku zawsze człowiek ma więcej pytań, nie, niż odpowiedzi i szuka właśnie uniwersalnych sposobów, wiesz, by zrobić tak, by zrobić siak. Jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. No jo, są jakieś standardy gatunkowe, tak jak macie, wiesz, miksy, dansowa muzyka, minus 8 lufsów, short termy na poziomie tam minus 5 i inne techniczne rzeczy. No ale są też właśnie ci ludzie, którzy z dance'owej takiej muzyki przechodzą w bity i oni później używają tych zasad z dance'owej Jo. w trapie. I to później brzmi bardzo dziwnie. Przykład z tego, co słyszałem o niektórych ludzi, nie będę tam już gadał, ale no nie Ogólnie jeśli chodzi o bity, bity jakoś to jest taki wolny gatunek i wolna gałąź do interpretacji w kwestiach miksu, w kwestiach melodii, w kwestiach wszystkiego, nie? To jest wszystko wolne. Są gatunki jak muzyka filmowa, są gatunki jak muzyka symfoniczna, które podlegają określonym tam zasadom miksu i tak dalej, nie? Ale bity, co chwilę jakieś nowe brzmienie, nowe miksy. Kiedyś, jakbyście wysłali, nie wiem, jakiś beat w stylu Southside, 808 Mafia i tak dalej, który jest zajebiście przeklipowany, nie? Przesaturowany, że po prostu distortion na po uszach maksymalnie, nie? No. Nie wiem, 10 lat temu inżynierowi, to on by was zhejtował całkowicie, nie? Że tego się nie da w ogóle słuchać i tak dalej. A teraz te bity, wkleję wam fajny przykład właśnie takiego miksu z jednego tracku z Ameryczki, który jest tak przekompresowany, przeklipowany, a zdobył parę milionów wyświetleń i ludzie tego słuchają, nie? Teraz standardy, jeśli chodzi o branżę hip-hopową. Branża hip-hopowa w ogóle jest poza standardami jakimiś takimi, które były określane przez lata, wiesz, muzyka jakiś pop, nie wiem, country i inne, nie? Że hip-hop jest strasznie wolny, jeśli o to chodzi i... To jest fajne. No i to też jest fajne, nie? Dla mnie jest zajebiście fajne, bo ja przez większość moich lat, kiedy robiłem właśnie muzykę filmową i takie głupoty, uczyłem się standardów jakichś, nie? O, pod zamek sobie pojedziemy i się zatrzymamy na chwilę. Uczyłem się standardów i te standardy przy tworzeniu bitów mnie już nie obowiązywały i zajebiście się czułem, bo mogłem po prostu robić, co mi w duszy gra i wiesz, nie myślałem dużo. No. Wiesz, o co chodzi. No jak się muzę robi, to najlepiej za dużo nie myśleć. Wiadomo, trzeba mieć tam... Na początku, o i właśnie też ważny aspekt, po latach człowiek rozumie, że lepiej jest, jak zaczynasz, nie mówię do osób, które zaczynają, lepiej jest robić wiele projektów na początku, te projekty, niż szlifować jeden. Często tak było, że człowiek sobie siadał, nie wiem, kamerka się przygrzała, niestety, więc będę musiał chyba w 30 klatkach nagrywać. Nic. Ludzie bardziej słuchają moim zdaniem niż oglądają. No jo, no na razie tak na to wychodzi. Lecimy tam na ten aparat? No trzeba, tak wiesz, przewietrzyć się, nie? Można pójść na schody, ale... Ty masz epeta? Nie, jest fałsz. To jest zdecydowanie lepsze niż galeria jakaś. A że co, że... Na miejscowa.
A, no, pod zamkiem fajnie. Jedyne takie miejsce w Lublinie chyba. Ciekawe. Możemy skoczyć flagę. Tak, gdzie go zostawiłeś? No masz tutaj tam w schowku. To weź ten, bo ja nie mam pojęcia. Tu, patrz. A, dobra, git. Musisz tak wiesz, brać te GoPro. Witajcie kochani. Jo, wersję mam ten patyczek, kupiłem taki, wiesz, do vlogowania. Będziesz chodził jak przez świat na pazie. No. Oglądałeś gościa kiedyś? Tak. Jo, ale na czym skończyliśmy? A, że jeśli jesteś początkującym producentem, to nie ma sensu, byś znaczy to jest takie samo naturalnie jakoś tak wchodzi, że jak coś robisz na początku, to wiesz, to po 3 godziny siedzisz, 5 godzin, 2 dni, 3 dni, nie? I próbujesz, szlifujesz to, nie? Aż do jakiegoś poziomu dojdziesz. A kwestia, im szybciej zrozumiesz, że lepiej jest po prostu na początku robić dużo projektów, bo wtedy więcej doświadczenia nabywasz i nie tracisz czasu, tym po prostu się szybciej będziesz rozwijać i szybciej będziesz przyswajać wiedzę, nie? Tak. Ale też jak ktoś ogląda te tutoriale, no to trzeba mieć z tyłu głowy to, że to jest po prostu sposób, żeby osiągnąć jakiś konkretny wynik i tyle, nic więcej, nie? Jo. Warto samemu eksperymentować, robić jakieś kurde eksperymenty, włączyć jakieś wtyczki, samplować, później robić samemu melodię, próbować coś dogrywać. Nie jest tak, że jest jeden tylko sposób. Prawda jest taka, że im więcej poradników przerobicie, im więcej styli będziecie chcieli ogarniać się, rozwijać, niż trzymać się jednego, tym bardziej kolorowy będzie wasz styl. A koniec końców doświadczenie, które zdobędziecie w ten sposób, wam podziękuję później, jeśli będziecie się zajmować pozostałymi gałęziami muzyki, nie? A nie tylko klepać bumbapy, tylko zaczniecie robić coś innego. Jo, ale tam jest rynek, no nie wiem, czy tak z kamerką będziemy chodzić. No się gdzieś tu zatrzymam. To jest ważne, jak się tworzy muzę, No. to nie robić się po prostu, żeby robić bity, tylko robić coś, co ci się podoba. I tyle. No To jo, jest bardzo jo. coś takiego oczywistego, ale nie każdy o tym wie, wiesz, robią te bity, czy tam muzę, żeby robić muzę. To same aktywności, jako hobby. Ale najważniejsze jest to, żeby robić, co się podoba, nie? No tam, no nikt nie zaczął robić muzyki dla pieniędzy, że tak powiem. Każdy zaczynał od pasji, nie? No nie każdy, myślę, nie? No co ty, no nikt, no słuchaj, no jak ktoś robi sztukę, no robi to z pasji, no nie oszukujmy się, nikt, nie wiem, nie znam przykładu, by ktoś od razu po prostu siadł sobie pewnego dnia, powiedział, nauczę się grać na gitarze i będę w przyszłości sobie robił z tego pieniądze, albo nie wiem, nauczę się produkcji bitów, bo będę chciał sobie zrobić sklep jak inni i będę kasę z tego. Nie, mi się wydaje, że są może takie osoby, nie? No to widzisz, no to współczuję im w takim razie. Jest bestia, bolid. Yeah. Shit. Aż go pogłaszczę. Fajny samochodzik. No nie chciał się sprzedać, no. Nie chciał się. Dobrze, że nie jest 60. No jo. Otwarty łeb. Jeszcze najbardziej chyba w muzie. A, no jo. Otwarty łeb, nie zamykać się na jeden styl, na jeden kurwa typ bitu. Ta, nie mówić, że to jest dobre, to jest chujne, nie? Że to, co jest popularne, jest chujne, a coś, co tam robisz, wiesz, uważasz się. Najgorzej, jak w ogóle wpadniesz w takie zachowanie, że będziesz uważał, że ty robisz, wiesz, wyjątkową muzę, nie? Że wszyscy robią gówno, nie? I ty jesteś wyjątkowy artysta i ty robisz wyjątkowe rzeczy, nie? A to często początkujący mają i później patrzą na swoje rzeczy po latach i myślą, kurwa, co ja miałem w głowie, nie? Że coś takiego robiłem. Lepiej od razu sobie to uświadomić. No, jo. Patrz, pan idzie. Może samplujemy. Co daje. No słuchaj. Byłem raz u klienta, jak robiłem jeszcze to woda, to grał mi na pianinie, to samplowałem, nie? Co ty gadasz? To inspiracje z całego świata. Kolejna zasada, czerpać inspirację z wszystkiego, co cię otacza. Tak.
O, właśnie, miałem próbować rozstawić statyw, chociaż teraz ciemno jest, więc niby byśmy mogli spróbować, bo słuchaj, chciałem rozstawić statyw z tą dużą kamerą z tyłu, nie? By nagrywać na 2 kamery. Tutaj by była kamera z tyłu, by była lekko do góry, by szyberdach pokazywała i trochę pulpitu, nie? I przełączać się między tą kamerą a tą. Bagita opcja, nie? Zawsze urozmaicenie jakieś. Zależy, jakbyś to tam... No ale też prawda, że potrzeba kamery tak jak Wini ma, że wiesz, że widać ryjec, No. jak gadasz. I będę musiał kupić jakąś tak... Z tyłu to też absolutnie. Ale ona jest za duża, nie da rady. Bym Nie, musiał no mieć to jakiś inną, obiektyw inną. przy... No ale z tyłu to tak średnio, nie? A to takie urozmaicenie jest, wiesz. Bo kinowa taka kamerka Stawisz jest. sobie stare między nogi. Będą mieli perspektywę zajebistą. Gdzie mam menadżerów? Tutaj, nie? POW menadżerski. Tak. Exclusive content dla menedżerów. Jojo. Masz se buchni. O kur... Tylko mnie nie nagrywa jak palę tam. Nie no, przecież ty nie palisz. To też nie palę, wariacie. Przecież ja prowadzę sportowy tryb życia, szanujmy się. No ale co, jedziemy? Szkoda, że nic nie zagrał. No o tej godzinie to nie ma dla kogo, nie? Oh shit. No zróbmy sobie... Najlepiej stary, jakbyśmy jakbyś miał przygotowany temat, o którym byśmy rozmawiali. A nie, git jest, mówicie. To jest naturalne, nie? Ale bym kurwa się z tym czuł też, bo kurwa by była cały czas non stop gadka, bo by było dużo tematów teraz. Zaraz się mogę zarzucić jakiś. Bez problemu, bo ja mam tutaj notatnik. Vlogi, pomysły, tematy. Mam ci zajebisty temat. Czarek mi podesłał ostatnio taką stronkę. Taki Tinder dla raperów. Jest coś takiego, Że jeśli mamy jedyny aktualny problem, jaki jest z systemem sprzedaży, jeśli mówimy o marketplace'ach, nie, bitowych i tak dalej, to jest problem tego, że mamy przesyt materiału, przesyt producentów, wszystkie aktualne search engine'y i te techniki wyszukiwania bitów, nie? Po frazach, po tagach, one już powoli przestają działać, bo jest przesyt tego. Ludzie oblężają tagi, pomimo że bity nie pasują do nich i nie ma weryfikacji, bo te wszystkie strony nie działają na zasadzie jakiejś ekskluzywnej, że wiesz, mają swoich kuratorów, którzy analizują wszystko, co jest wrzucane na stronę i odrzucają część bitów, które nie wiem, są słabe technicznie, tylko wszystko leci, nie? Wszystko, co każdy chce, wrzuca i nikt tego nie sprawdza, więc mamy po prostu miliony materiału i aktualne systemy nie są w stanie... chyba będzie szumieć, więc na razie to zamknę. Aktualne systemy nie są w stanie dostarczać selekcji dostarczać wyników, jakie raper oczekuje, szukając jakiegoś bitu. I ktoś wymyślił, ja z tym w ogóle z Czarkiem gadałem, jak tutaj był w Lublinie z 1,5 roku temu chyba. Mieliśmy zrobić właśnie taką stronę, która metodą selekcji wybiera dla rapera bit, nie? Czyli on po prostu słucha 10 bitów po kolei i daje, czy mu się podoba, czy nie. Czy to mu się podoba, jeśli parę mu się spodobało, to zawęża do, wiesz, do jakiejś grupy bitów i mu sugeruje bity, które on chce usłyszeć, nie? Rozumiem, no. By nie musiał przechodzić przez tą stronę. I ktoś właśnie ostatnio to zrobił i wam wrzucę tutaj linka albo pokażę wam logo firmy na nagraniu. Stronki, gdzie raper sobie po prostu słucha losowych bitów, jak w Tinderze, wiadomo jak to działa i jeśli mu się nie podoba, to przesuwa, jeśli mu się podoba, to daje tam okejkę i po czasie dopasowuje do niego jakby idealny bit, nie? Jaki chciał usłyszeć i to jest przyszłość też, myślę. I to likwiduje jedyny problem, jaki jest aktualnie na rynkach niedziałających systemów wyszukiwania, nie? Przejęty koncept, ja myślę, że to się fajnie rozwinie. To wiesz, to by trzeba było robić selekcję, nie? No, biblioteki ekskluzywne powinny jakieś tam powstać, ale tym systemem właśnie sztucznej inteligencji, która dobiera na podstawie tego, co lubisz, nie? Pod ciebie bity. Zajebisty koncept to jest. No przecież wiesz, sam szukałeś na być starszy tych bitów. No sami my szukamy, nie? Też jak się nawijamy. To... No to jest dużo spoko bitów, ale większość to kurwa już przerwana jest, nie? No jo i w ogóle dostać się do czegoś. Ja wpisuję Young Nutty Type Beat, nie? A dostaję jakieś kurwa nie wiadomo co to jest. Zaznaczasz sobie mood, exciting, energetic, Tak. angry, No. a dostajesz jakiś Sad Lil Baby Type Beat, nie? kapitalizm lecą, żeby jak najwięcej ludzi
wrzucało bity, kupowało. No jo, programy, no tak, no premium. tak to działa. Teraz jak ktoś śledzi, właśnie z Szarkiem sobie gadaliśmy na ten temat ostatnio. Nie wiem, czy widziałeś zmiany na BeatStarsie ostatnie. A, gdzieś nie patrzyłem, no. Że dodali tam 12% podatek dodatkowo, który uiszczają kupujący. Dodali to Lemonade AI, o którym mówiłem w pierwszym odcinku, czyli tą sztuczną inteligencję. Zniżyli jeszcze ceny abonamentów, bo szczerze mówiąc model biznesowy oparty na subskrypcjach miesięcznych jest najbardziej pewny i najbardziej do przewidywania, jeśli chodzi o zarobki, nie? No. Więc jeśli strona nie ma selekcji, każdy może na nią się dostać. Sprzedają marzenia producentom, że jak założysz konto, będziesz miał dostęp do miliony tam klientów, nie? I tak dalej. A prawda jest taka, że teraz sprzedaż organiczna ma jedynie sens i zawsze miała sens, czyli konkretnie od klienta do klienta, gadanie z klientem i tak dalej. Więc jeśli myślisz, że założysz sobie sklep na jakiejś stronie typu Traktor, BeatStars i tak dalej i będzie z tego miał pieniądze od razu, bo właściciele tych stron dadzą wam klientów jakby od ręki, nie? Za płacenie abonamentu to nie, to musicie tak, napierdać po prostu sprzedaż, tak jak przedstawiciel handlowy i tak dalej, nie? To nie jest... Nikt wam jakby za $9 miesięcznie nie zapewni sprzedaży, żeby sobie bit wrzucicie i będą wam cele lecieć, nie? Tak jest. No ważne są kontakty, jak wcześniej wspomniałeś. Jo. Kontakty z ludźmi, umiejętności sprzedażowe. To wszystko się rozwija też nawet. Niby robisz tą muzykę, rozwijasz się jako muzyka, ale musi być wszystkim No prawda, musisz być wszystkim teraz, by z tego zarabiać. Jeszcze jak robisz Orientować się sobie w filmiki, branży jeszcze musisz, nie? We wszystkim. Robisz sobie filmiki, piszesz do tych raperów, tworzysz tą muzykę. Musisz marketing sobie też ogarnąć, musisz też kminić, żeby być trochę innym od tych wszystkich ludzi. Bo też trzeba brać pod uwagę to, że jak oglądasz jakiś tutorial, gdzie ma dużo wyświetleń, to już bardzo ludzi robi właśnie to, co jest na tym tutorialu, nie? To jest spoko, też dla tych nowych producentów, no to polecam robić rekonstrukcję, ale tak dla siebie, żeby zobaczyć, z czego mniej więcej składają się te dobre bity. Tak, no to jest najważniejszy element, nie? Że jeśli lubicie jakiś beat i wam się podoba, to spróbujcie go zrekonstruować. Ale nie sprzedawajcie go. No, nie róbcie reprodukcji, nie? I tak dalej, tylko po prostu sobie dla własnej jakby nauki, doświadczenia próbujcie odtwarzać utwory i tak dalej, które w jakimś zakresie są dla was imponujące, nie? I chcielibyście coś takiego w przyszłości robić. Dokładnie i na przykład skminicie sobie 10 patentów z 10 różnych hitowych bitów, robicie sobie miks z tego, wychodzi coś oryginalnego od was. Nie? No jo. Im więcej technik się nauczycie i im więcej będziecie mieli jakby możliwości znania nowych technik, czyli rekonstruując rzeczy i tak dalej, bo to uczy i wiesz, uczy jak coś zrobić, nie? No bo można na jedno i to samo na stop, ale to nie jest rozwijające. W ogóle. I tym bardziej będziecie mieli kolorowy styl, a jak macie kolorowy styl, to potraficie więcej, lepiej się czujecie, odważniej w tym, co robicie i tak dalej, nie? Tak. I myślę, że jak osoba zaczyna, co nie, tak jak mówię, żeby napierdalać te bity. Jo. Słuchaj, no zaczynasz sobie, postanawiasz sobie, dobra, będę robił bity, no to robisz najpierw te bity przez jakiś czas, robisz cały czas, że aż wejdziesz na jakiś poziom, a nie zaczynasz robić, jakoś tam wychodzisz, od razu filmiki jakieś robisz, czas, tracisz czas na robienie kanałów. Jo, no to jest też w ogóle, temat. no, zanim ty zrobisz te, nie wiem, 10 filmików na kanał, to byś zrobił już 50 bitów. No, ale to jest też, pokora też, nie? I świadomość siebie, w jakiej pozycji jesteś, w jakim momencie i kiedy możesz faktycznie ludzi uczyć, ludziom przekazywać wiedzę, a w dzisiejszych czasach każdy może napisać filmiki, nie? Uczyć ludzi i tak dalej, a sami jesteś jeszcze na takim poziomie odpowiednim, by ludzie za tym podążali i wiesz, o co mi chodzi, nie? Że warto najpierw swój craft ogarnąć, być pewnym siebie tego, co się robi, a nie lecieć z myślą zarobkową, rozwijać kanał i tak dalej, sobie konia walić do wizerunku swojego, wiesz, o co chodzi. Przecież się miało ten kanał. To jest to fake gurus, to jest fake gurus, takie zjawisko i to nie tylko w muzyce, tylko cały YouTube, wszystkie poradniki i inne głupoty. No, także czekajcie na nasze tutoriale, tam ktoś potrzebuje góry, to zaraz się załatwi, co nie? Jak zrobić beat, oczywiście, żeby zrobić beat, musicie kupić od nas paczkę z melodiami, no bo... No nie ma innej opcji. No nie ma innej opcji, sami dobrego beatu nie zrobicie bez tych melodii, chyba dobrej melki nie zrobicie. Musi być melka od No Lyrics. Najlepiej drum kit, który też się może kiedyś pojawi. No słuchajcie, wpisujecie No Lyrics Kids, w Google, nie? No Lyrics Kids, kupujecie 50 produktów w fajnym dealu, i wszystko co zrobiliśmy, jesteście kozakami, nie? Tak. Bez tego nigdy nie będziecie, więc...
Więc kupujcie. No, tak jak każdy guru producencki, że tak powiem. Jo. No jestem też ciekawy, ile ludzi by chciało oglądać takie od nas rzeczy, co nie? Niki ci chodzi. Co nie? No, ale... No jo, no na pierwszym odcinku mówiłem, że mieliście robić. Paweł tam, papa. No coś tam próbują, no Leksik też, nie? Może w końcu coś się No pojawi. Leksik ktoś mówi, że się weźmie, więc może No. od Adama coś zobaczycie nowego. No, ja myślę, że coś tam jeszcze się pojawi na tym kanale. Co prawda już po prime time naszym, można powiedzieć, nie? Te rzeczy się powinny trochę wcześniej zacząć pojawiać, tak ale było. może nie zdechnie ten kanał jeszcze, może coś tam się uda. No i też vloga montujemy z wyjazdu na Mazurach, o. O właśnie, Mazury to były, no. Jo, no i coś tam świeżak montuje. Świeżak AK Jamilowe. Ja tam w piwnicy przesiedziałem jeden dzień. Jo, cały. najlepszy realizator Astmy, no bo tam z Astmą robiliśmy traczki, ta epka wychodzi niedługo w ogóle. Miała wyjść 1, ale coś tam się przyciąga i powolutku się materiał pojawi. No ale przesiedziałeś tam, chyba Nie, zawodnik elegancko, byłeś. ja lubię kurwa pracować tak z artystami. Ja jestem przyzwyczajony, też ze swoimi znajomymi siedziałem u siebie. No, realizatorka jest fajna, ja też dużo osób realizowałem kiedyś, lubiłem, szczerze. A jak, jeszcze mnie też u Ciebie. No jo. Jest, było. Jo. Ty, właśnie, jakiś temat mi wpadł a propos z pracy z artystą. No, że najlepsza pozycja, w jakiej możecie być, to jest znalezienie się w sytuacji, kiedy działacie z artystą, który dopiero zaczyna i wy robicie z nim karierę jakby, nie? Wiesz o co chodzi. Tak, większość producentów w ogóle znanych u nas w Polsce zaczęła, nie? I razem we dwójkę wbili się w mainstream i robili projekty, nie? Zajebista zajawka i inne nastawienie do producenta jakby. No, także jak jesteście ze wsi albo z miasta, szukacie sobie rapera ziomala. I zaczynacie od razu działać. Na mikrofonie. To tak jak my ze od Szczylem kamerki. praktycznie, to jest jak my ze Szczylem można powiedzieć. Też weszliśmy w mainstream razem, Polska Floryda. Wszystkie bity oprócz 3 to są nasze produkcje. No to jest, mówię, bardzo, no i najważniejsze to jest wynagradzające, nie? I stosunek artysty do producenta jest całkiem inny. Tak, bo się relacja Szacunek, buduje. jest relacja, jest szacunek. Każdemu Zobacz, zależy, nie? No, piszesz sobie na Instagramie, jakby potrzebujesz bitów. Jo. Jeśli on sprawdzi, może kupi, może nie, no ale tyle go słyszałeś, co nie? Albo ktoś komuś tam podeśle, czy menedżer od menadżera, nie? Pozbiera paczki i później dogadaj to, nie? Nawet jeśli się starasz mieć dobre relacje, to niestety jak wchodzi na tematy finansowe, to możesz mieć zajebiste relacje z artystą. Menedżer może popsuć Może. i nastroić negatywnie artystę, nie w tym kierunku, w którym ty zamierzałeś z nim obcować, nie? I nigdy nie miałeś zamiaru takiego, by wchodzić na spiny jakieś, a koniec końców niestety z takich bachostek jak finanse, w których nie uwzględniacie w ogóle przy pracy z artystą, bo wam zależy na dobrej muzyce, nie? Zależy wam po prostu na robieniu rzeczy. Chodzi menadżer i zaczyna się obrażanie i inne głupoty, które w ogóle nie powinny mieć miejsca w szanującej się branży i wśród szanujących się ludzi między sobą. Co ty? Bywa czasem tak też. Jo. Robimy MTV Cribs. No, ja tutaj wiesz anonimowo, nie? Wycinam fragmenty, No tak. nie startuję auta Zaraz. pod mieszkaniem. Deski, to no tak. Jo. Gang cię złapie. No tak, nie mogę takich rzeczy, nie? Ale spoko, ja tam widziałem kałacha, trzymasz, także. No jo, to nawet w schowku, nie pokazuj, tam strap jest normalnie naładowany. No dobra, to co? Kończymy chyba, nie? Bo to już jest godzina materiału. No normalnie, No. mi się wydaje, że coś wybierzesz, że jak nawet nie, to nawet spoko. Na stałe. Jo, no byku, dobrze wyszło, mówię, wszyscy zaczynamy, nie? Nikt nie był zajebisty od razu, nie? No tak, Wiesz o co ale chodzi. No dobry materiał pierwszy zrobiłeś, to nie chcesz takiego byle jakiego Dobry wariacie, dobry, ty jeszcze dobrego materiału nie widziałeś, ale to niedługo wyjdzie. Dobra, kończymy wariaty, mam nadzieję, że się miło oglądało. Nara. Naura, nie?